Kowalski oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski. Dzisiaj solo, bez Mateusza. Tak jak widzicie, udało mi się wrócić do Polski. Mateuszowi też się udało wrócić, natomiast odpoczywa po podróży. Ja już zdążyłem się zregenerować, Mateusz się jeszcze regeneruje, troszeczkę dalej ma. No i myślę, że już jutro rano, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to powinien się pojawić razem ze mną w porannym cepie. Dziękuję, że chcieliście to popołudnie spędzić ze mną. Nie ukrywam, że troszeczkę się stęskniłem za spotkaniami tutaj z widzami i z wami wszystkimi. No a dzisiaj bardzo, słuchajcie, ciekawy temat dotyczący ataków na Ukrainę, ataków ukraińskich na rosyjskie rafinerie. I w tym momencie, słuchajcie, mamy takie dwa ataki. Pierwszy, który odbył się 30 kwietnia i drugi, który z 30 na 1 i drugi, który się odbył z 1 na 2. Oba dotyczyły rosyjskich rafinerii i można powiedzieć, że to jest odpowiedź ukraińska na te informacje, które często były zawierane przez zachodnich, amerykańskich, polskich ekspertów, którzy mówili, że ukraińskie ataki na rafinerie się skończą ze względu na naciski amerykańskie. Natomiast okazało się to, tak jak widzimy, nieprawdziwe, ponieważ wcześniej ataki również jeżeli chodzi o smoleńskie, ale nie tylko, ataki na składy paliw. I tutaj, słuchajcie, pierwsze spostrzeżenie. Jeżeli chodzi o pierwszy atak, to był to atak na rafinerię w Riazaniu. Atak udany, wszystko na to wskazuje. Materiał filmowy pokazuje, że awarii uległa znowuż kolumna destylacyjna, rektyfikacyjna linii numer, słuchajcie, 3. Tam mamy, jeżeli chodzi o Riazań, 4 linie, które zajmują się rafinacją ropy i produkcją tej ropy. Jeżeli chodzi o marzec, to mieliśmy ataki w marcu i awarii uległy 2 linie, które odpowiadały w Riazaniu, słuchajcie, za 70% produkcji, tak to Rosjanie mówili. Jeżeli mówimy o produkcji Riazania, to ta produkcja nominalnie może być około 17, nawet 18 milionów ton, natomiast w zeszłym roku oni zrobili 13 milionów ton, to znaczy przerobili tyle mniej więcej surowej ropy. I bardzo ciekawa sytuacja była po tych 2 atakach, bo Rosjanie dosyć szybko ogłosili, że to naprawią w przeciągu niecałych 2-3 tygodni. Okazało się, że naprawy się przedłużyły, natomiast te informacje, które mieliśmy pod koniec kwietnia, były takie, że rafineria działała po pewnych naprawach i po uruchomieniu właśnie dodatkowej produkcji na pozostałych liniach w 60% przepustowości, czyli przepustowość została obniżona, jeżeli chodzi o Riazań. I jeżeli chodzi o jedną linię, ta jedna linia cały czas nie była naprawiona, miała być, nie wiemy, czy zostanie naprawiona, miała być naprawiona w maju, a jeżeli chodzi tutaj o tą AT4, a jeżeli chodzi o 6, Rosjanie twierdzą, że użyli rosyjskich zamienników i ze zmniejszoną przepustowością ta linia według Rosjan działała. I działa, chociaż w tym momencie po tym ataku w Riazaniu prawdopodobnie zobaczymy jak długo, ale przez 2 lub 3 dni cała rafineria de facto jest wyłączona.
Ona prawdopodobnie wróci albo dzisiaj, albo jutro do produkcji, natomiast są badane jak gdyby skutki tego pożaru, bo tak jak mówię, uległa uszkodzeniu ta linia numer 3. Co ciekawe, linia, która była również tak jak 6, modernizowana dosyć niedawno, nowoczesna linia. De facto i 3, i 6 to są najbardziej nowoczesne linie, jeżeli chodzi o Riazań. Przypominam, jest to rafineria Rosneft i dosyć ważna rafineria. Dlaczego? Ona zajmuje się przede wszystkim eksportem paliw, ale również, szczególnie po wprowadzeniu tego zakazu kwietniowego na benzynę, zaopatruje centralną Rosję, a szczególnie Moskwę. No i tutaj de facto całe obciążenie albo duże obciążenie było w tym momencie na tej zaatakowanej linii, czyli Ukraińcy doskonale wiedzieli, że jeżeli chodzi o Riazań, należy uszkodzić linię numer 3 i można powiedzieć wielki sukces, dlatego że dokładnie ta linia została uszkodzona, dokładnie zostały uszkodzone kolumny rektyfikacyjne, na pewno próżniowa. Nie wiemy, jak wygląda sytuacja w tym momencie, jeżeli chodzi o atmosferyczną. Widzieliśmy, że ten pożar był dosyć długi i taki dosyć mocny. Widać, że ta po prostu kolumna zapaliła się, nastąpiło rozprzężenie tutaj tych frakcji, no i oczywiście zapłon. Tutaj często pytacie o te klatki, tudzież kopuły, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast jeżeli chodzi o te kolumny nie były osłonięte żadnymi kopułami, zresztą to nie ma sensu. Te kopuły są robione na zbiorniki i głównie na składy paliw, ale do tego wrócimy. Też jest pomysł, żeby robić to na rafinerię, natomiast jeszcze to nie zostało, jak gdyby na kolumny czy na jakieś inne elementy nie zostało wdrożone, no to jest dosyć, moim zdaniem, nie jest taki prosty proces. No i pytanie, czy w ogóle jest sens, bo moim zdaniem nie ma to żadnego sensu. Również w przypadku zbiorników z paliwami nie ma sensu, co jak gdyby pokazały też ataki, gdzie te kopuły siatkowe były zainstalowane i nie ochroniły zbiorników. A więc tak, mieliśmy Riazań, dosyć duży sukces, no i dzisiaj w nocy okazało się, że Krasnodar znowuż został zaatakowany. Tam był atak też kilka dni temu, jeżeli chodzi o rafinerię, natomiast to były inne rafinerie. Dzisiaj w nocy, słuchajcie, zaatakowana rafineria tutaj, jeżeli chodzi o Afipski, to jest rafineria, która ma mniej więcej moce przerobowe takie same jak ta linia w Riazaniu, bo cały Riazań to jest, tak jak powiedziałem, od 13-14 milionów ton rocznie do 18. Ta linia 3, która teraz działała ze zwiększoną mocą, ona teoretycznie robi 3,6, natomiast sama rafineria Afipski robi mniej więcej podobną ilość, troszeczkę mniej, 3,330 miliona ton. Dosyć ważna rafineria, jeżeli chodzi o południe, jeżeli chodzi o Krasnodar. Widać, że tutaj Ukraińcy dosyć mocno próbują odciąć właśnie te południowe rafinerie, bo jeżeli spojrzymy na mapę, zaraz zobaczymy, czy ja mam tą jeszcze mapę, to Wam też pokażę, ale mogłem ją de facto skasować. Nie, jest jakaś. Spójrzcie, jeżeli sobie tu widzicie te porażone, tu mamy ten Riazań, tu jest napisane 17 milionów, tak jak mówiłem, 18 milionów, no i tutaj macie ten region tego Krasnodaru. De facto wszystkie te rafinerie, tu nawet mamy, że ten Afipski troszeczkę więcej chyba robił, a więc de facto, no jeszcze jest tutaj, nie ma zaznaczonej, mamy jeszcze Grozny, tam rafinerię tą czeczeńską, która akurat jeszcze nie została uszkodzona i to też jest ciekawe, bo jest w zasięgu, ale być może jest dosyć mocno pilnowana przez Kadyrowa, no bo jeżeli by została
uszkodzona, no to by była prawdopodobnie dla Kadyrowa dosyć duża tragedia. No i tak jak widzicie tutaj ta centralna Rosja, no to mamy w tym momencie Riazań, Moskwę, gdzie był atak, on w prasie się nie przebił, natomiast atak był około pół roku temu, tylko tu nie było dużych strat. Rosjanie dosyć, tam mamy rafinerię Gazpromu, Gazprom Nieftu, rafinerię bardzo ważną, natomiast bardzo dobrze też chronioną. No i oczywiście te północne rafinerie tutaj, gdzie mamy Ustługę, Sankt Petersburg, tak, oraz Jarosław. Jarosław też jest bardzo często atakowany przez Ukraińców. Dosyć ważna rafineria, jak na razie nie udało ją się trwale uszkodzić, dlatego tu jest tymi liniami przerywanymi. No i teraz słuchajcie, wracając do tego, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o tą rafinerię Afipski, dosyć lakoniczny i ciekawy tutaj mamy komentarz tej strony rosyjskiej, bo okazuje się, że drony, słuchajcie, zostały zestrzelone, ale zostały tak pechowo zestrzelone, że spadły na teren rafinerii. Mówi się, że 2 drony, jeden unieszkodliwiony prawdopodobnie przez system antydronowy, drugi zestrzelony, szczątki spadły na rafinerię, do jakiegoś pożaru doszło. I tutaj nie wiemy, czy Ukraińcy po prostu nie trafili w kolumny, bo z tego materiału zdjęciowego i filmowego, który ja widziałem, to wygląda tak, że był pożar, ale w mojej ocenie to nie paliły się kolumny. A więc być może tutaj Rosjanie mówią prawdę, tego nie wiemy, natomiast wydaje się, że bardzo prawdopodobny scenariusz, że po prostu Ukraińcy nie trafili tym razem w kolumnę, tylko w coś innego i się zapaliła. Nie widzicie mapki? To ja ją pokazywałem, może się ona nie podświetli. Spróbuję jeszcze raz ją wyświetlić. O. Pytanie jest teraz do Was, czy widzicie. Widać mapkę? Zaraz będę z Wami. No to w takim razie dziwne, jeżeli mówicie, że nie widzicie mapy, bo ja widzę ją na swoim ekranie. W takim razie tu jest jakiś problem, być może z tym oprogramowaniem, jeżeli będziecie musieli mi uwierzyć na słowo. Co jeszcze tutaj mogę zrobić? O, może teraz. A teraz widać? Czy teraz widać? Nie widać. Dobrze, no to ja już teraz tutaj nic nie zrobię. No dziwna sprawa, bo ona mi się akurat wyświetla, ale rozumiem, że mnie widzicie. Postaram się przy najbliższym materiale pokazać Wam jeszcze raz w takim razie mapę, żebyście mogli ją sprawdzić. Ja jeszcze spróbuję może ją jeszcze raz załadować. To może pomoże. No, dobrze, tu mam ją już troszeczkę powiększoną. Tutaj mamy ten Riazań, teraz chyba powinno być widać, tak? O, no nie wiem, dziwne, że wcześniej się nie wyświetlała, tylko mam ją źle skadrowaną, bo nie ma całej, ale te najważniejsze rzeczy są, tak? Czyli widzimy Riazań i tutaj na dole jest kilka rafinerii, tak? Tu, gdzie macie tą 4 mniej więcej, no to jest ta rafineria ostatnia, która została uszkodzona. Tak jak mówię, prawdopodobnie tam naprawa będzie szybsza, bo Rosjanie twierdzą, że nie ma strat, nie ma ofiar, ale pożar był. Pytanie, co się właśnie spaliło, nie chcą się przyznać. Tu często pytacie o ten Saratow. Saratow był próbowany, Ukraińcy próbowali atakować Saratow i było kilka prób, wszystkie jak do tej pory nieudane.
Więc to też jest ciekawe, że niektóre rafinerie mają tą obronę przeciwlotniczą i ta obrona przeciwlotnicza działa, a większość nie ma. I w tym wypadku akurat Saratow ma dosyć sprawną, bo no zobaczymy, może się w końcu uda, natomiast no do tej pory żaden ten ukraiński atak się nie udał. Przerywana linia oznacza, że tak jak na przykład Moskwa, Jarosław, to są rafinerie, które zostały uszkodzone, ale te straty nie były duże. Czyli na przykład coś się zapaliło albo był atak i tak dalej. No, w przypadku Jarosławia było kilka tych ataków i albo Ukraińcy nie trafili, albo te drony były zestrzeliwane. Podobnie jeżeli chodzi o tą rafinerię Kirsi, tutaj pod Sankt Petersburgiem. Natomiast jeżeli chodzi o obwód Krasnodaru, Rostowa, Wołgogradu, no to wszędzie te udane ataki, tak, czyli ta linia, no i Rjazań. Ten Rjazań jest bardzo bolący. Ja przypominam, że jeszcze mamy drugą ważną rafinerię tutaj w centralnej Rosji, to jest Niżny Nowogród, który też był atakowany i tam jest cały czas problem, jeżeli chodzi o cracking tej benzyny, bo tam swego czasu jeszcze pod koniec zeszłego roku miał miejsce sabotaż. No i Rosjanie nie potrafią do tej pory tego naprawić. No najdalej ta rażona rafineria, no to tu widzicie, mamy właśnie Niżne Kamsk, tak, i tutaj te rafinerie Tatarstanu, tak, to też było duże zaskoczenie swego czasu dla Rosjan. Widzimy jedną rzecz, słuchajcie, że Ukraińcy, tak jak mówię, nie zaprzestali tych ataków. Tutaj mogło się co niektórym ekspertom wydawać, że te ataki właśnie pod wpływem Amerykanów no, nie odbywają się, natomiast to wynika z tego, że Rosjanie no, starają się jednak bronić tych rafinerii i w przypadku kilku, no, z tego co widzimy, na przykład moim zdaniem Jarosław, tam działa obrona przeciwlotnicza, Saratow działa obrona przeciwlotnicza, Rostów działa obrona przeciwlotnicza, jeżeli chodzi o ochronę tych rafinerii. Natomiast no, jeżeli chodzi o Rjazań, no to sytuacja jest niewątpliwie dziwna, no bo słuchajcie, ta rafineria rażona już jest trzeci raz, no i wydawałoby się, że tutaj Rosjanie powinni mieć i systemy antydronowe, i opelotkę, i albo to jest tam z jakiegoś powodu nieskuteczne. Patrząc na te nagrania marcowe, wydaje się, że tam nic nie było. Tutaj nie mamy tak dokładnego filmu, bo po prostu widzimy tylko, że kolumna się pali, ale nie mamy tego uderzenia tych dronów w te kolumny, a więc nie widzimy, czy była obrona przeciwlotnicza. Wydaje się, że nie. Dlaczego? Dlatego, że naoczni świadkowie twierdzą, że nie było słychać tylko eksplozje właśnie uderzających dronów. Wszystkie ataki, i ten w Rjazaniu, i ten ostatni, Wafipski, 3 godzina mniej więcej, 3:10. To też jest charakterystyczne. Wcześniej Ukraińcy atakowali troszeczkę później, teraz przesunęli się z jakichś powodów na godzinę właśnie 3. Tutaj teraz może przejdziemy, słuchajcie, do tego, jak to wpłynie na rynek, bo tutaj są też takie, myślę, że sporo fałszywych informacji się pojawiło. Ostatnio był taki artykuł na Politico, gdzie było sporo prawdziwych informacji pomieszanych z fałszywymi. A więc pierwsza rzecz, to pamiętajmy, że rafinerie głównie produkują paliwa, jak i również są to różnego rodzaju smary czy elementy jak rozpuszczalniki, czy też elementy, które są też używane do produkcji środków wybuchowych. Tak? Mamy tutaj różne jak gdyby produkty z tych rafinerii, a więc to nie są tylko paliwa. W tym momencie trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o te rafinerie, Rosjanie do tej pory
nie wykorzystywali swoich pełnych mocy przerobowych i jeżeli chodzi o tą rafinację, mieli pewien zapas. Natomiast to się różnie rozkłada, jeżeli chodzi o produkty końcowe, bo o ile w przypadku na przykład diesla sytuacja jest taka, że tego diesla Rosjanie produkują dużo, to w przypadku już benzyny sytuacja jest odmienna. Dlaczego? No wynika to z tego, że ten diesel jest, można powiedzieć, łatwiejszy, tańszy w produkcji i jest chętniej eksportowany na zewnątrz. I teraz te uderzenia ukraińskie przede wszystkim zmniejszają możliwości zarobkowe, jeżeli chodzi o eksport produktów. Jak to się mniej więcej rozkłada? Eksport ropy naftowej i produktów po połowie, to znaczy przychody Rosjan z eksportu surowej ropy to mniej więcej jest kwota X i to w zależności tam za miesiąc czy za rok, a jeżeli no i oczywiście od ceny, tak, a jeżeli chodzi o produkty, to jest równie podobna kwota. W tym no oczywiście tam mamy takie rzeczy jak benzyna ciężka, właśnie benzyna, diesel, no różne jeszcze inne paliwa, natomiast najbardziej znaczący jest tam diesel. No i tu widzimy spadki tego diesla z miesiąca na miesiąc od początku roku, jeżeli chodzi o eksport. I to są takie dosyć znaczne spadki. Prawdopodobnie w kwietniu będzie już pod 30 parę procent, być może nawet 40, bo nie mamy jeszcze pełnych danych kwietniowych eksportowych. Myślę, że za lada dzień się pojawią. Zobaczymy właśnie na Vortexie, Argusie, co oni tam będą publikować. Natomiast jeżeli chodzi o benzynę, to tej benzyny Rosja dużo nie eksportowała. To jest mniej więcej 10% produkcji, tak powiedzmy 4-5 milionów ton rocznie, z czego produkcja to jest 42, 43, 44 zależnie od roku. W zeszłym roku bodajże było 43 miliony ton. I teraz następne nieporozumienie, które często staram się rozwiać, to jest to, że Rosja ma duże zapasy benzyny. Rosja nie ma dużych zapasów benzyny. To jest w tym momencie już prawdopodobnie poniżej 1 miliona ton, czyli produkuje 43, a tu w marcu to było jeszcze 1,5 miliona, natomiast w kwietniu z tego co widziałem to spadło. Dlaczego spadło? Dlatego, że Rosja uwolniła dosyć duże ilości właśnie ze swoich zapasów, ze składów paliwowych, tak żeby w kwietniu zbić cenę hurtową, ponieważ w marcu nastąpił dosyć duży pod wpływem tych emocji oraz tych ataków ukraińskich, dość duży wzrost cen hurtowych i to jest ponowny wzrost po tym, co było w zeszłym roku. No tutaj rosyjski rząd bał się sytuacji, że będzie presja na rynek detaliczny. Pamiętajmy, że w Rosji nie ma wolnej ceny na stacjach benzynowych. Ta cena jest regulowana, ale nie tak jak u nas, że mamy jakąś ustawę, tylko jest to, można powiedzieć, pewien układ rządu z firmami. Rząd dopłaca firmom do tego, żeby nie podnosiły cen i ta dopłata się nazywa tłumik paliwowy. No i tutaj w kwietniu zaczęto dyskutować o jednej rzeczy, żeby zwiększyć tłumik paliwowy. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że zmniejsza się ta ilość zmagazynowanej przede wszystkim benzyny i tu wielokrotnie mówiłem, jest największy ból, ponieważ tej benzyny nie produkuje się za dużo. No jeżeli się wysyła na eksport 10% produkcji, no to nawet jeżeli zrobimy zakaz eksportu, no to jest to 10%. Natomiast jakie mamy ubytki tej benzyny? Mamy już dane marcowe i mamy dane kwietniowe i jeżeli chodzi o najpierw tą produkcję, to jeżeli chodzi o całościowo ubytek przerobu ropy naftowej,
To jest 17%. To jest 17%, to są te ostatnie dane z początku kwietnia. Co to oznacza? Oznacza to, że te uderzenia ukraińskie i przestoje, bo też mogły być z innego powodu, chociaż nie były, ale teoretycznie mogły być inne remonty, a więc te remonty spowodowały, że niewykorzystane moce rafineryjne to jest około 17%. To jest tak do połowy mniej więcej kwietnia. Koniec marca, właśnie ta pierwsza połowa kwietnia, co oznacza, że te uderzenia ukraińskie spowodowały ponad 20% ubytek. No ja mówiłem, tam kiedyś podawaliśmy, że to jest, tak jak liczyłem, 23, natomiast musicie brać pod uwagę, że tutaj Rosjanie zmusili pozostałe rafinerie oraz te rafinerie, które zostały uszkodzone, żeby uruchamiać pozostałe linie lub zwiększać wydajność już istniejących linii. Tam jest pewien zapas i jest pewna możliwość większej produkcji. I skoro tak, no to mieliśmy sytuację bardzo ciekawą, że macie 17%, natomiast co ciekawe, spadek w dieslu tylko 4% i spadek w benzynie 12%, tak? Tam było 10 i potem w kwietniu mamy 12%. I to te 12%, jeżeli sobie właśnie zobaczycie i założycie, że Rosja eksportuje około 10% benzyny, no to jeżeli wam spada powyżej właśnie 10%, no to jest ta pierwsza flaga, która Rosjanom się zapaliła. No i były dosyć nerwowe, tak naprawdę cały kwiecień był nerwowy, żeby przywrócić i zwiększyć tą produkcję i wydawało się właśnie tak można powiedzieć, że prawie do końca kwietnia, czy tak do 20, powiedzmy 5-6, do tych pierwszych ataków na Krasnodar, wydawało się, że tych ukraińskich ataków być może nie będzie, być może tutaj jest wpływ Amerykanów, no różne tutaj były teorie, zaczęto wzmacniać te rafinerie, zaczęto budować na składach paliwowych te siatki, tutaj Rosniefti zaczął to robić, czyli te siatkowe kopuły, my o tym mówiliśmy, bodajże 20. Pierwszy raz to mówiliśmy oczywiście w Jaruskim, potem okazało się, że pojawiły się przedsiębiorstwa, które chciały coś takiego produkować i instalować, no i potem mamy Rosniefti, który twierdzi, że we wszystkich swoich rafineriach i przede wszystkim składach paliwowych zaczęło to instalować. Okazuje się, że to nie jest do końca prawda. No i wypowiedź Ministerstwa Energetyki, która mówi, że zaleca się dla wszystkich rafinerii instalowanie kopuł. No i teraz mamy te uderzenia pod Smoleńskiem, gdzie nie mieliśmy tych kopuł, natomiast mamy na przykład uderzenia, czy to było gdzieś na linii frontu, gdzie były kopuły, te siatkowe, no i one nie zdały egzaminu na ten moment. Być może w przypadku tych mniej, bo to pewnie zależy, czy ten dron jest jakiś większy, jaką ma głowicę, ja tutaj nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o drony, natomiast wydaje się, że po pierwsze nie ma standardów, bo tutaj też jest problem, jeżeli chodzi o Ministerstwo Energetyki. Ministerstwo Energetyki nie potrafiło ustandaryzować, co ma być instalowane, no i zostawia się wolną rękę rafineriom. No i być może w tych przypadkach, gdzie te uderzenia były, no to po prostu siatki były, nie wiem, za słabe. Pytanie jest, czy w ogóle to ma sens, bo wydaje mi się, że takie siatki też mogą najwięcej strat spowodować. Też jest problem być może przy gaszeniu takich składów paliw. Natomiast trudne do instalacji, o wiele trudniejsze w przypadku jakichś kopuł czy jakichś innych elementów, tu też sobie nie wyobrażam, żeby to było skuteczne. A, tu piszecie, że Słowiańsk, tak, Słowiańsk. Czy duża siatka? Nie, tam nie są chyba duże siatki, moim zdaniem. W przypadku tych dronów typu właśnie awionetka, tych odrzutowych, tam jest większy ładunek i to nie ma chyba żadnego sensu według mnie. I teraz wracając jeszcze do tej benzyny, a więc ja mówiłem, że jesteśmy na granicy, Rosja zaczęła dosyć mocno
zmniejszać swoje możliwości, swoje magazyny, tak, a więc zeszliśmy już poniżej 1 miliona. No i w maju prawdopodobnie te magazyny opustoszeją. Dlaczego? Dlatego, że to zużycie benzyny nie rozkłada się równomiernie w ciągu roku. O ile w miesiącach zimowych jest niskie, o tyle w miesiącach letnich jest wysokie. I teraz maj to jest taki pierwszy miesiąc, no już kwiecień był, ale ten maj jest taki naprawdę pierwszym miesiącem, kiedy Rosjanie zaczynają jeździć ze względu na właśnie święta majowe. Teraz jeszcze doszły ta Wielkanoc. No i to jest ten moment, gdzie rząd uruchomił wszystkie rezerwy, które posiada. Natomiast prawdopodobnie okaże się, że dobrze, kontynuujmy. A więc wygląda to tak, że jesteśmy na granicy i w maju wszystko wskazuje, że Rosjanie będą musieli uruchomić rezerwy, zresztą to już zaczęli robić, białoruskie i kazachskie. Zostały podpisane 2 umowy na import, tak mniej więcej po 150 000, od 100 do 150 000 z Białorusi i podobna ilość z Kazachstanu. Tu mówimy oczywiście o benzynie. Ale to nie jest jeszcze jedyny problem, dlatego że te braki nie rozkładają się również równomiernie, jeżeli one będą następować na całym terytorium Rosji, czyli możemy liczyć się z tym, że będą pewne regiony, które będą lepiej zaopatrzone i pewne regiony, które będą gorzej zaopatrzone, tak? A więc wygląda to tak, że prawdopodobnie te duże miasta będą lepiej, chociaż właśnie teraz uderzenie w ten Riazań powoduje, że tutaj trzeba będzie logistycznie ogarnąć z innych kierunków dostawy i to jest też dosyć duże wyzwanie. Widzieliśmy, że było wyzwaniem, jeżeli chodzi już marzec, kwiecień dla rosyjskich kolei. Tam się zmieniła priorytetyzacja, czyli paliwa, znaczy węgiel na przykład został wypchnięty przez paliwa i w tym momencie priorytetyzacja jest taka: dostawy na front, potem paliwa, a potem reszta. Tutaj troszeczkę pomaga wbrew pozorom te problemy, które mają Rosjanie na tym kierunku chińskim i zmniejszona ta ilość teraz kontenerów, ponieważ ona w 2023 dosyć mocno się zwiększyła. A teraz mamy właśnie od powiedzmy marca te spadki, jeżeli chodzi o handel z Chinami. W kwietniu to się również utrzymało, co paradoksalnie dało to możliwość, że te moce, jeżeli chodzi o te koleje, troszeczkę się poprawiły i logistycznie łatwiej jest ogarnąć przewóz tej benzyny, chociaż tu są problemy, jeżeli chodzi o koleje, jeżeli chodzi o cysterny, no to są takie problemy też natury logistycznej, natomiast jest inny problem, o którym wielokrotnie mówiłem, problem, że rafineriom nie opłaca się rafinować ropy i produkować paliw na rynek krajowy. Dlatego, że widzimy ten spadki sprzedaży tego diesla, eksportu diesla o 30-40%. Więcej prawdopodobnie będzie trudno też uzyskać. Dlaczego? Dlatego, że, no i to jest też pytanie, dlaczego tak duże spadki są na tym dieslu? Tak, no bo skoro na rynek krajowy, znaczy no prawdopodobnie wszystko jest przekierowywane na ten rynek krajowy, a i tak mamy spadek na tym rynku krajowym, jeżeli chodzi o produkcję, a więc to też jest takie dziwna sytuacja, bo nie powinno być aż takich dużych spadków eksportowych. Widać, że tutaj Rosjanie prawdopodobnie do końca nie mówią prawdy, jeżeli chodzi o, no bo się jak gdyby nie pokrywa tak, ten spadek eksportu ze spadkiem, to oczywiście nie jest tak 1:1, tak, no bo tutaj mamy produkcję krajową. Natomiast jeżeli rafinerie nie będą mogły eksportować przede wszystkim diesla,
i będą musiały tego diesla kierować na rynek krajowy, to tu jest wbrew pozorom również problem. Czyli tak, mamy jeden problem taki, że jeżeli te ataki będą powodować, że ta produkcja benzyny będzie zmniejszona powyżej 10%, na przykład 15%, no to już będą poważne niedobory i tak jak mówię, może się to pojawić w maju, dlatego że mamy ten zwiększony popyt. Natomiast większy chyba nawet problem dla rafinerii jest na dieslu, bo przez to rafinerie nie mogą zarabiać na rafinacji. Pamiętajcie, że na ten rynek krajowy rafinerie albo wychodzą na zero, albo dopłacają do tego biznesu. Dlatego już uruchomiły odpowiedni lobbying, jeżeli chodzi o rosyjskie media branżowe, żeby zwiększyć tłumik paliwowy dwukrotnie. To jest oczywiście te dwukrotnie prawdopodobnie się nie uda, ale chcą uzyskać większą rekompensatę od państwa ze względu właśnie na ataki. To jest taki namacalny jak gdyby dowód skuteczności tych ataków, tak? No bo tutaj przede wszystkim są zmniejszane możliwości zarobkowe Rosjan. Tak jak mówię, paliwa to jest połowa dochodów eksportowych, tak? Mamy ropę, wszyscy się oczywiście koncentrują na tej ropie i najczęściej na tym Uralsie, ale to jest tylko połowa. Druga połowa to są paliwa i głównie właśnie diesel. Tak, no tutaj mamy zdjętą tą benzynę, no ale benzyna, tak jak mówiłem, oczywiście ona miała jakieś znaczenie, natomiast no to nie były duże ilości, to było tak powiedzmy 5-6 milionów maksymalnie tych ton. A w przypadku diesla, no tutaj więcej eksportowano, tak, nawet powiedzmy tam 40% tej produkcji, co już dawało właśnie te odpowiednie sumy. No i teraz jaki efekt może być, jeżeli tutaj rząd nic nie zrobi i sytuacja będzie się utrzymywać, że ataki będą trwały, rafinerie będą szły w koszty, no bo tutaj słuchajcie, no mamy taką sytuację, że kto ma zapłacić za remonty tych rafinerii? No rafinerie. W tym momencie rafinerie, jest dyskusja na temat jakiegoś funduszu pomocowego, natomiast na ten moment nie zostało to uruchomione. Moim zdaniem powinno być, bo inaczej rafinerie nie są zainteresowane tak szybkim powrotem tych instalacji, szczególnie, że mogą mieć sytuację tak, że naprawią, nie wiem, wymienią gdzieś, dopasują niepasującą kolumnę, tak, no bo kolumnę gdzieś tam zawsze można być może zamówić, zrobić, wstawić inną, która nie będzie pasować gdzieś jakoś, nie wiem, tak się nie robi, ale Rosjanie tak robią, a więc najczęściej się zamawia u producenta, no oni robią po swojemu. Byleby to działało, natomiast no to są pewne koszty też w przyszłości. No i teraz jeżeli oni nie dostaną tutaj żadnej rekompensaty i będzie sytuacja taka, że wyremontują linię, która została uszkodzona, minie miesiąc i ta sama linia zostanie uszkodzona, no to rozumiecie, że tutaj macie mniejszą chęć do remontowania, no bo to jest taka wtedy syzyfowa praca, tak? Tak zresztą Riazen jest, tak? Wyremontowali 2 linie, znaczy jeszcze nie skończyli, no ale powiedzmy coś tam robią, no i przylatują drony i rozwalają jeszcze jedną linię, tak? No to jest takie troszeczkę demotywujące dla takiej rafinerii, szczególnie, że ma możliwość, i to jest chyba największe właśnie zagrożenie w tej sytuacji, o tym wielokrotnie mówiłem, zarabiania na surowej ropie. Czyli jeżeli my wysyłamy połowę naszych dochodów, to są paliwa, połowę ropa, przy czym na tych paliwach mamy większą marżowość i byśmy chcieli je eksportować, no ale rząd nam zabrania, bo musimy wysyłać na rynek krajowy, a benzyny nie możemy eksportować, znaczy możemy tam jakieś, powiedzmy, do jakiegoś Kazachstanu, tak, a tak naprawdę to my chcemy od Kazachstanu
do jakiejś Abchazji i tak dalej, no ale powiedzmy na te rynki najbardziej intratne, czyli na Europę, Chiny nie możemy, no to w takim razie, skoro tak, no to jest pokusa, żeby zwiększyć ilość sprzedaży surowej ropy. I to widzieliśmy już, jeżeli chodzi o marzec, kwiecień. Z Rosji coraz więcej eksportowanych jest drogą morską surowej ropy. No i oczywiście tutaj jest pewne przyzwolenie Amerykanów na taką sytuację. Dlatego do końca oczywiście wydaje mi się, że Amerykanie do końca nie mówią wszystkiego, bo raczej wygląda na taką grę, czyli mówią nie atakujcie tych rafinerii, bo to jest nieładnie, żeby te rafinerie cywilne atakować, natomiast no tej więcej ropy jest wysyłanych w tym momencie na zewnątrz, jeżeli chodzi o ten handel morski, no co powoduje, że te ceny są balansowane. No jeżeli by się okazało jeszcze, że na Bliskim Wschodzie nastałby jakiś rozejm, no to moglibyśmy liczyć się z większym tym efektem. Zresztą zobaczymy, jeżeli będziemy mieli najnowsze znowuż dane te kwietniowe, gdzie moim zdaniem będzie znowuż i to znaczny wzrost tej sprzedaży surowej ropy rosyjskiej, co wbija również klin w stosunku do Arabii Saudyjskiej, no bo Arabia Saudyjska no nie po to robi te cięcia OPEC, żeby Rosja sobie więcej eksportowała. Ona oczywiście rozumie, że to są ataki i że Rosja jest w trudnej sytuacji, natomiast no jednak myśli sama o sobie i to chodziło o to, żeby mniej eksportować surowej ropy, a nie mniej produkować, bo Rosja ogólnie jest sytuacja, że teraz zaczyna mniej produkować, bo mniej rafinuje, tak? Ale to oznacza, że tą ropę, którą na przykład teraz w Ryazaniu, no co oni zrobią z ropą, którą nie mogą przetworzyć? No wyślą na eksport, czyli tą surową ropę wyślą na eksport, przez to oczywiście trochę mniej zarobią, no ale zarobią i nie będą musieli się bawić w rafinację, która w tym momencie przynosi same koszty, tak? No bo trzeba sprzedawać na rynek krajowy, trzeba jeszcze remontować te rafinerie, to może najlepiej to zrobić jakiś taki remont, powiedzieć zamknięte i pół roku i mamy jakiś problem, tak? No jest taka pokusa, tak? I sprzedawać surową ropę, dopóki tam jakiegoś rozejmu na tej Ukrainie nie będzie i Ukraińcy nie dadzą sobie spokoju, a być może jak powiemy, że nam zepsuli i przez pół roku nie naprawimy, to może nie będą atakować, nie? No bo nie działa, no to po co mają atakować? Może zaatakują tych, co im działa, tak? No bo tutaj też może być taka logika odwrotna niż to, co rząd żąda, czyli żeby nie ogłaszać, bo często jest tak, że rafineria na przykład uruchamia produkcję, ta produkcja jest na 30%, tak było właśnie w przypadku jednej z krasnodarskich rafinerii, no ale do prasy idzie, że ona jest uruchomiona, tak? Potem jak popatrzymy na dane, no to okazuje się, że tylko jest w 30%, nie? A więc no tutaj to jest największe zagrożenie. Jeżeli rząd moim zdaniem nic nie zrobi, no to będzie naturalna tendencja rafinerii, znaczy tych firm wydobywczych, które posiadają rafinerie, no bo to są te same firmy, do tego, żeby coraz mniej rafinować. No bo to są koszty, a coraz więcej sprzedawać surowej ropy, bo to są zyski, tak? A pamiętajmy, że są problemy, jeżeli chodzi o płatności, te transgraniczne, są długie łańcuchy dostaw, no a więc raczej te firmy nie chcą mieć dodatkowego problemu w stylu kolejnego problemu, który zmniejsza ich zyskowność. A więc tu naturalnie, czy w sposób jawny, czy niejawny, będą do tego dążyć, żeby mniej rafinować, więcej produkować surowej ropy. Być może na przykład na papierze, w dokumentach, tak było na przykład w zeszłym roku, że się nie zgadzały, znaczy rafinerie mówiły, że więcej sprzedają na rynek, a rynek tego nie odczuwał i były braki, tak? A więc tu też możemy mieć podobną sytuację, rafinerie będą raportować, że coraz więcej sprzedają na rynek krajowy, a na ten rynek krajowy w którymś momencie tych paliw będzie trafiać coraz mniej, bo tak jak mówię, rafineriom się nie opłaca. I jest jeszcze jeden mechanizm, czyli tak zwany szary eksport tych paliw, bo to widzimy, że ten szary eksport nie ustał i on się odbywa właśnie do tych krajów
Unii Euroazjatyckiej. I to też jest zagrożenie, chociaż to akurat rafineriom może pomóc, tak? Czyli takie oni się nie będą pytać, dokąd to paliwo jest sprzedawane, w dobrej wierze sprzedają po odpowiedniej cenie, powiedzmy do Kazachstanu, na przykład benzynę, potem okazuje się, że nie ma benzyny w Rosji, trzeba z Kazachstanu sprowadzać. Rozumiecie jak gdyby tutaj ten mechanizm, ale to jest Rosja, to jak gdyby to nic nie szkodzi, bo to się okazuje potem, przecież nikt nie wiedział, że nie można do Kazachstanu sprzedawać benzyny, bo teraz mamy taką sytuację, że słuchajcie, benzyna jest sprzedawana na przykład do Kazachstanu, a za moment z tego Kazachstanu będzie prawdopodobnie importowana. Pewnie nie ta sama, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Natomiast no, tutaj tak to wygląda, jedna firma sprzeda, druga firma przyjmie, tak, być może jakąś jeszcze przy imporcie dostanie jakąś dotację od rządu na ten import benzyny z Kazachstanu. Zobaczymy, bo tam mamy też umowy już podpisane. Dobrze, tutaj przejdziemy jeszcze do Waszych pytań i będziemy kończyć. Tak, tutaj piszecie o jakichś inwestycjach na ropie. No ropa jest trudniejsza na pewno do inwestowania niż akcje. No ale jest na pewno jakaś przyjemność, jeżeli ktoś lubi. Tutaj pytacie, jaka cena dolara. My będziemy jutro mówić na temat giełdy, też powiemy sobie na temat Gazpromu, bo Gazprom opublikował dosyć dużą stratę i akcje trochę tąpnęły Gazpromu, a więc w jutrzejszym cepie sobie też na ten temat powiemy. Tutaj piszecie, że eksporterzy no nie mają dewiz. No jest problem jeszcze dodatkowy dla tych eksporterów, mówiłem, tak, to trzeba zdjąć najlepiej, czyli oni mają tę przymusową, szczególnie ci surowcowi, przymusową sprzedaż tych dewiz, tak, czyli jeżeli pozyskają twarde dewizy czy juany, no to muszą to sprzedawać, wymieniać na ruble, to jest takie dla nich niemiłe. Dobrze, pytam się, czy coś, tutaj jeszcze jakieś takie pytanie odnośnie tego naszego tematu. Czego możemy się właśnie, jeszcze powiedzmy, czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o maj. Obstawiam, że możemy się spodziewać kontynuacji ataków. No i Rosjanie cały czas publikują jakieś prototypy, jak oni chcą chronić, natomiast no muszą niestety przesunąć obronę przeciwlotniczą do obrony rafinerii. Moim zdaniem nie mają wyboru, bo straty, no to są duże straty, tak? Ja rozumiem, że jednostka wojskowa być może jest cenna, no ale taki remont nawet takiej linii, no to są miliardy rubli, no i na przykład Riazań, tam była modernizacja tej trójki. To kosztowało, słuchajcie, jeżeli chodzi o modernizację tego Riazania, 16 miliardów dolarów. No oczywiście teraz nie będzie to takie 1:1, że to idzie w błoto, no ale jakaś tam część. No i jeżeli sobie policzymy te wszystkie rafinerie, no są duże straty. To są naprawdę duże straty. O tym też trzeba powiedzieć, że tutaj to uszkodzenie takiej rafinerii, oczywiście ktoś może powiedzieć, no to tylko kolumna, ta kolumna nie jest aż taka droga. Różne rzeczy, mamy odsalacze, często się popalił, no wiele rzeczy, mamy sprzęt pomiarowy, przecież tam wszystko jest to zautomatyzowane, tak? No sporo rzeczy w przypadku na przykład takiego pożaru jest do wymiany, albo coś macie, co niby jeszcze działa, no ale być może przestanie działać pod wpływem tej temperatury, no bo ten pożar też nie tylko pali się ten element, no ale też te elementy wokół, tak, tego. No i rzeczy, które należałoby wymienić, no jest zapewne często dosyć dużo. A więc tutaj te koszty, ktoś to musi zrobić. Tutaj w Rosji jest kilka firm, które się tym zajmują, no ale, że tak powiem, jest pewien monopol, tak, na to i jak nie mają wyboru te rafinerie, no to te ceny dla nich też są odpowiednie.
Czy traktory wyjechały? Tak, traktory już wyjechały w pole. Energia elektryczna. Tutaj na ten moment są atakowane ostatnio, czyli dzisiaj w nocy były atakowane na przykład podstacje, które zatrzymywały głównie pociągi. I to jest jakiś koncept ukraiński, żeby opóźniać. To jest też ciekawe, że tak z jednej strony Rosjanie próbują opóźniać te dostawy zachodniego sprzętu i to wszyscy o tym mówią, ale nikt się nie zająkał z ekspertów, że Ukraińcy robią to samo, bo mieliśmy właśnie atak teraz na te podstacje, no i kilka pociągów ze sprzętem wojskowym nie pojechało. Tutaj, bo większość się koncentrowała na tym Oriolu, tak, gdzie zostały zaatakowane 2 dzielnice i uszkodziły infrastrukturę energetyczną, ale też były atakowane właśnie podstacje, no, które spowodowały, że kilka pociągów właśnie miało opóźnienie. Oczywiście zarówno to jest jakaś tam walka z czasem i zarówno ze strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej, no bo wiadomo, że wcześniej czy później Rosjanie dostarczą, naprawią, no i tak samo Ukraińcy dostarczą ten sprzęt zachodni gdzieś na ten front, tak samo w którymś momencie dojdzie ten sprzęt rosyjski. Natomiast widzimy dosyć dużą nerwowość po stronie Ministerstwa Obrony rosyjskiego, dlatego że Szojgu, no pytanie, co tam się dzieje z tym jego wiceministrem, bo tam następny prawdopodobnie jest zamieszany w aferę. No i to są bliscy współpracownicy Szojgu, a więc to też tam są różne oczywiście teorie, tak, do tej pory były, natomiast no te teorie akurat mi z wielu względów się teraz nie spinają, bo wygląda, że jest jakaś tutaj grubsza akcja, jeżeli chodzi o wymianę tych wiceministrów, natomiast no Szojgu tutaj mocno naciskał i mocno niezadowolony był właśnie z dostaw, tak, i tutaj jest niestety albo stety obawa, że ta ofensywa letnia przez to, że dostawy na front są niewystarczające na ten moment, znaczy w opinii oczywiście Ministerstwa Obrony, że będzie opóźniona. Tak, a więc być może chcieli na przykład ją w maju już uruchomić, korzystając jeszcze z pewnego okienka, które się właśnie zamyka. I być może to się nie uda, bo bardzo nerwowe te wizyty, bardzo nerwowe te wypowiedzi. Czy Gerasimow oberwie tak samo? Nie wiem, tak jak mówię, ja akurat tutaj to mniej śledzę, natomiast no widzę, co powiedzmy się odbywa i wydaje mi się, no, że jest duży nacisk, żeby po stronie rosyjskiej, żeby jak najszybciej uruchomić ofensywę, taką zwiększoną niż to, co widzimy na froncie. Tak, i być może przyspieszyć to, co było planowane później. Tak to wygląda i tak to bym czytał, że z powodów politycznych, no i pytanie, czy oczywiście Szojgu, czy sam Putin, czy Gerasimow, nie wiem, tak? Tego nie wiem, natomiast no jest taka chęć przyspieszenia tej ofensywy, bo istnieje obawa, że w którymś momencie ta strona ukraińska nasyci się amunicją i tym sprzętem zachodnim. Mówi się też o tym, że 5 maja mają wejść już pierwsze samoloty F-16, takie pierwsze informacje też padają, pewnie będzie później, natomiast no to będzie następny element, tak? I następny. Mamy dosyć ciekawą wypowiedź Macrona, my o tym będziemy mówić też w jutrzejszym CEP-ie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sytuacja z Chinami też nie jest w tym momencie jasna, nie ma tego takiego silnego poparcia i o tym będziemy mówili w niedzielę w chińskim CEP-ie. To już teraz zapraszam, bo
warto. Mamy ponownie wypowiedzi naszego ulubionego chińskiego profesora. Tym razem Łukasz będzie przytaczał, no, które są dosyć mocno krytyczne do tego, co robi Rosja. Czy ofensywa jest planowana, tak? Czy będzie wystarczająco ludzi? Jak będzie wielka? No to właśnie się okaże, tak? Wydaje mi się, że w boju, tak, na ile tutaj ta strona, bo to są jak gdyby dwie strony, na ile strona ukraińska będzie stawiała opór i na ile ta brak decyzyjności kolejnej fali, ta cicha mobilizacja, bo mobilizacja jest, tak, no tutaj się mówi o tym, że jeżeli by wierzyć Rosjanom, no to mamy tam 400, nawet może 500 tysięcy, że tak powiem, nowych żołnierzy, tak, więc zobaczymy, tak. Wydaje mi się cały czas, jak tutaj ktoś pisał, że na taką dużą ofensywę być może nie starczy, natomiast no tutaj liczono w jakimś tam stopniu, że ta pomoc będzie jeszcze późniejsza amerykańska i że będzie można to wykorzystać. Teraz, ponieważ ta pomoc jest, plus jeszcze pomoc brytyjska, pomoc europejska, no to Rosjanie znowu są w innej sytuacji i dlatego jest ta nerwowa reakcja Szojgu, czyli zwiększenia dostaw, no bo teraz musimy jeszcze więcej produkować, już tak nie za bardzo się da więcej, jeszcze więcej remontować, bo tam mają być przyspieszone plany remontowe przede wszystkim, zwróćcie uwagę, tak, jeżeli czytaliście te ostatnie wypowiedzi. Dobrze, wracając do naszego tematu głównego. Następny miesiąc obstawiam kontynuację ataków ze strony ukraińskiej, ale prawdopodobnie chyba Rosjanie nie mają wyboru, no i oczywiście to się gryzie z tą ofensywą, będą musieli przesunąć część obrony przeciwlotniczej i walki radioelektronicznej na obszary właśnie związane z rafineriami. Ja ze swojej strony, słuchajcie, dziękuję. Minęła prawie godzina. Jak zawsze, jak są komentarze ze mną, to one są troszeczkę dłuższe. My widzimy się jutro, jeżeli chodzi o poranny CEP. Zobaczymy, co nam uda się przygotować z weekendem, bo mamy nowe plany, nowe pomysły. Jeżeli uda się, to część spróbujemy zrealizować w ten weekend, a jeżeli nam to się troszeczkę opóźni, no to spodziewajcie się nowości w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć. Pytacie, jak było na urlopie? No to trzeba Mateusza, bo Mateusz głównie się urlopował, ja chciałem pracować, ale fajnie było. Było miło, było rodzinnie, było spokojnie, a więc dobrze. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia rano. Cześć.